Witajcie, nastał 22 luty, zaczynam wysiew roślin i dziękuję na początku za dobre słowa. Działajcie prężnie, szanowni Państwo. Ruszamy z tematem. Jestem w trakcie przygotowywania takich kuwet do wysiewu, tacek, przepraszam. Kuwety też się znajdą, by tackę włożyć do niej. Trudno jest taki, powiedzmy, materiał ogrodniczy naraz zakupić, więc etapami robię to lub dostaję od znajomych. Pokażę, co wykiełkowało mi, a wysiałam nieliczne roślinki około tygodnia temu. Do takiego torfu ogrodniczego dodaję żółty piasek, mieszam to, no i co, wybieram takie grube elementy. To jest mały element. A zła jestem bardzo na taki rodzaj do wysiewu i do pikowania ziemi. Z Biedronki albo z Netto za 7 zł kupione. Tu są tak grube kawały, że się w głowie nie mieści. Nie powinno tak być. No i schodzi się na wybieraniu tego czegoś długo. Niczym się nie różni ta ziemia od torfu, ale tu, jak wspomniałam, do wysiewu. Mam też przygotowane takie duże kuwety, już namoczone ziemią. Nie robiłam otworów, bo nie. Wysokość 5-6 cm. Będę siała aksamitki, cynie. Różne kwiaty. To są z mojego zbioru. W tym roku wcześniej, bo tak, bo jak się coś nie uda, to będzie szansa na dosiew. Tu jest mnóstwo odmian. A tu mam fajną sałatę sachim z wyglądu. Czy będzie smakowała? Ale to też nie fair, bo kupiłam na Allegro apacz oraz inne kwiaty. I nikt nie powiadomił mnie, że nie mają na stanie apacza. Dali sachim. No ładnie się z jednej strony zachowali, bo dodali gratis. Oj, przepraszam, bo pomyliłam jedną rzecz. Jeszcze tak myśli trudno zebrać. Sachim zamówiłam świadomie. Ale ponieważ nie było apacza, to dostałam taką roślinkę, taką sałatę. Nikolaj nazwa. A jeżeli ja bym miała tę odmianę, to co? A nasiona, musicie wiedzieć, zamówiłam ze względu na pelargonię, który sklep oferował. W cenie takiej troszkę lepszej. Dodano gratis to. I tu są wymienione sałaty. Proszę czytać. Lolo blonda, Lolo rossa, królowa majowych, sachim, salad bowl, red salad bowl, krucha traper. No fajnie, ale nie tak powinno się to odbywać. Taką pelargonię zamówiłam. Kolor biały. Napis. Odmiana Gamma. Kolejne. Taka pstrokata. Raspberry Ripple. I uwaga, taka rabatowa, łososiowa. Ale tu też jest napisane odmiana Gamma. Chyba że to seria. Jeszcze nie zgłębiałam tego tematu. W styczniu, lutym wysiew pelargonii jest zalecany. Ja w zeszłym roku w marcu siałam i również kwitła już w lipcu. I teraz tak. Kolejna różowa. Odmiana, znowuż napis Gamma. Czy to grupa pelargonii? Ale grupą jest rabatowa. I kolejna taka sama, a były aukcje, gdzie były dwa kolory fioletu bardzo mocnego, nasyconego i słabiej nasyconego odcieniem. Ale w efekcie dostałam takie coś.
ale wysieję rzecz jasna. Ogólnie wysiew pelargonii to jest bardzo tani sposób na to, by mieć własne sadzonki za grosze. Bo sadzonka pelargonii 8 zł mniej więcej kosztuje. Zależy gdzie, czy targowisko, czy internet, czy sklepy ogrodnicze. A tu mamy nasion chyba z 8, nie za wiele, ale sadzonek sporo będzie. Jak kupimy różne kolorki lub miks kolorów. Na wysiew czekają również kanny. Te są z mojego zbioru. Tutaj mam kupione lub otrzymane od kogoś. Tu czekają rośliny, które przedstawiałam w paczkach, które do mnie nadjeżdżały też do wysiewu. W tym roku wysiewam pomidory wcześniej. W tym tygodniu, jutro. To zależy jak czas pozwoli. Mam dużo bardzo odmian, dużo nowości o liściach biało-zielonych, wełniastych. W tej natomiast przesyłce, którą Państwu niedługo pokażę, a przyjechała z Wielkiej Brytanii, znajdują się nasiona pewnej rośliny powszechnie znanej, ale nie do kupienia. O tym później. Tu mam kolejną kuwetę transportową. Wysokość 5 cm, 6, też przygotowana do wysiewu różnych kwiatów. Pierwszą w ogóle roślinką, warzywem, które posadziłam, to jest burak. On bardzo cieszy oko. Zobaczcie, jaką piękną ma zieleń, ile listków. To jest odmiana buraka Patryk. Zapomnieliśmy go wykopać, rósł w okolicy selerów, porów. Przeleżał od dnia wykopania, czyli gdzieś tak od listopada, aż do 2-3 tygodni temu, kiedy to poszedł do ziemi. I rośnie zielenina. A to był duży burak. Co wykiełkowało mi, co wysiałam niedawno. Tu mamy to, co wysiałam. 15 lutego wysiałam papryki, które rzecz jasna jeszcze nie wzeszły. Wysiałam cebulę, pory, ale to też za wcześnie by wykiełkowały. To żółte to jest piasek na wierzchu. Cebule, pory, selery kiełkują w niższej temperaturze. Tu pokazane jest w tej chwili 17 stopni. Papryki natomiast stoją w pokoju, gdzie jest 22-3. Obok grudnik albo wielkanocnik. Raczej wielkanocnik. Dziwny rodzaj. Inne człony ma liści, tak jakby segmenty. I taki kolor przepiękny, cukierkowy różu. Czekam, by zobaczyć, jaki kształt kwiatka będzie. Może coś pomiędzy grudnikiem a wielkanocnikiem. Tu przekwitł ciemnofioletowy, ciemnoróżowy wielkanocnik. Tu przekwita teraz jasnoróżowy. A tu mam jeszcze taki kolorek pomiędzy właśnie. Oto lewkonia letnia. Tak wygląda. Jest 22 luty. 7 dni od wysiewu. W ciepłym kiełkowało i wczoraj przyniosłam tu do oranżerii, bo tu jest chłodniej i widniej, a to jest ważne, żeby się nie wyciągały. I tak się wyciągną. Natomiast jeśli zrobi się cieplej na tyle na dworzu, to znaczy mam na myśli 10 stopni, to one wyfruną na dwór, te roślinki. Nie ma co się cackać, chociażby na godzinkę, 2. Nie na pełne słońce, chociaż z czasem. Jedną widzimy wyciągniętą już. Chcę w tym roku właśnie wcześniej zacząć. W przypadku nieskiełkowania wysieję, dosieję. Ale mamy foliak, więc można trzymać w foliaku. Można białą agrowłókniną osłonić przecież.
to taka alternatywa. Gorzej z osobami, które powiedzmy, że mieszkają w blokach i muszą na działeczkę gdzieś dojeżdżać. Co jeszcze wykiełkowało? Pomidor o biało-zielonych liściach i niedużych czerwonych owocach. Odmiana nieznana. Od kogoś dostałam sadzonkę rok temu. Zebrałam nasiona. Ciekawa jestem, czy powielą cechy takie właśnie pomidorki z nasion zebranych samemu. A tu pomidor wełniasty o bardzo omszałych liściach i pędach, srebrno jakby niebieskich liściach. I różnica w kiełkowaniu jest. Wolniej kiełkuje. A ta zieleń należy do roślinki o takiej nazwie, przez C lub K pisanej. Klipdagga. To jest roślina, która ma bardzo kolczaste torebki nasienne. Rośnie wysoka na 3 metry, może i na 4. Rozkrzewia się pięknie. Ona troszkę potrzebuje dłużej, więcej czasu, by zakwitnąć. Dlatego już teraz można siać jak najbardziej. Jest efektowna, ma czerwone kwiaty, ma kwadratowe łodygi z rowkami z 4 stron na łodygach. Wpiszcie Państwo Klipdagga mardar. Zobaczycie, jak u mnie wyglądała. Obok nie skiełkowała Rudbeckia Sherbrandyi. Wszystkie te roślinki, które pokazuję, 7 dni temu siane. I to pierwszy mój wysiew był. Tak ma wyglądać ta Rudbeckia. A jeszcze wrócę do Klipdagga. No niesamowity układ kwiatów jest, jak kandelabr. Po prostu mamy łodygę i kwiaty są dookoła łodygi. Potem za jakieś pół metra, 30 cm znowu i tak coraz wyżej, coraz wyżej. Co jest dalej tutaj? A po prostu goździk brodaty. Bardzo drobne są nasionka. Tak sypnęłam na hura. Gąszcz. Nie liczę na to, że wszystko mi urośnie tak jak powinno, bo wiele padnie po drodze. Taka kolej rzeczy. Ale kilka sztuk mi wystarczy z takiego opakowania. I teraz aksamitka. To jest aksamitka gigant. Po prostu z nasion z rekordzistki jakiejś, która miała ileś tam prawie 2 metry, czy ponad, czy 4. Ja już teraz po prostu gigant wielka. Ja ją wysiałam w zeszłym roku. Krzaki takie dookoła metra, duże kwiaty, pojedyncze płatki, niepierzaste. I tu mamy z jednego rocznika. Słabo kiełkuje, inaczej. Tu mamy z drugiego rocznika. Jest różnica. Fajne są aksamitki, bo nie są przewieszającymi się roślinami, nie połamią się. Tu natomiast kapusta stożkowa, Cuor di Bue Grosso. Ja ją miałam 2 lata temu i była wspaniała. Duże głowy, na gołąbki świetne liście. Oto ona. Na kapustę chyba ciut za wcześnie jest, więc później dosieję, jak się wyciągnie. Jeszcze teraz mamy kapustę też stożkową, rewelacyjną, tą, którą zawsze będę wysiewała, jak będzie dane człowiekowi. Tak wygląda. Tu mamy białą na lewo, na prawo fioletową. Odmiana Kalibos, rewelacyjna. No tak dobrej czerwonej kapusty odmiany nie jadłam, nie jedliśmy. Wspaniała. To jest, mówię, kapusta, która zawsze będzie wysiewana. Tak jak ogórek o nazwie Ibis. I to na tyle z wykiełkowanych roślin, więc będę kończyć film. Co jeszcze wysiałam?
heliotrop, ale nie wykiełkowały te rzeczy. Przegorzan kulisty, te rośliny, przepraszam. Naparstnice, papryki z mojego zbioru, owoce w pasy, o żółtym owocu, słoniowa, elefant, taka ostra średnio. To już menawka, pomidor, mówiłam, Amanda, papryka, wełniasty pomidor, mówiłam, flamingo, sweet pepper, papryka o większych owocach w pasy, inna odmiana niż miałam, red batty, a moja papryka o owocach w pasy ma też biało-zielone liście. Coccato, Dulce de España, to są słodkie, a to są właśnie te pokazane aksamitki. Lilac Bell papryka, długa Red Giant, to wysiałam, to z mojego zbioru. Bakłażan Matrosik, bardzo mało nasion ma. Cebula Alisa Craig, seler korzeniowy Prager Riesen, korzeniowy Albin, makar korzeniowy, pory Blue Solaise, on ma przepiękne niebieskie liście, jakby modre. Tango Tor, Titus, no i cóż, i kończymy. Baca, tor późny, no i starozagorski kamusz. On ma bardzo długą część białą, jest delikatny, ale zima w gruncie to nie dla niego. I jak na razie karczoch Gren Globe. Karczochy ze względu na kwiaty wysiewam. To był gratis, który kiedyś dostałam ze sklepu francuskiego Les Jardins de Josephine. Internetowy. Także też zerknijcie Państwo w tym sklepie. Mają arbuzy, fajne odmiany, niedużą ilość. No i co? Kończę i pozdrawiam. Ja się biorę za wysiewy tak po ciut. A kolego Marko, spójrz, liść laurowy od Ciebie ma nowe przyrosty. Trzeba by go wykąpać, odświeżyć. Tak wygląda, zobacz. To są moje opuncje, w tym taka variegata piękna. Kaktusowate, wilczomlecz, epifilia i brugmansje oraz ananas, którego dostałam kiedyś. Zielona część była ta, robi się coraz bardziej żółta. Ale pod względem konsumpcyjnym nie będzie jakiś super. To są brugmansje głównie z nasion, różne odmiany. To Pani Aniu pozdrawiam. Variegata. Jeszcze mam kilka do wysiania. Bananowiec oczywiście umarł, bo jakoś mi tak nie wychodzą. A tu jest Russelia equisetiformis o czerwonych kwiatach. Ołownik o białych kwiatach wysiany w zeszłym roku. Mam jeszcze nasionka, więc też wysieję. Oleander, nie wiem jaki kwiat, prawdopodobnie różowy, pierzasty, ukorzeniany z gałązki od roku. Ruellia, na eBay kupiona. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. I tak jak mówię, ja jeszcze pomidory będę wysiewała w tym roku. Tak wcześnie, nie w marcu, ale jeszcze w lutym. Jeśli jak wysieję już warzywko, co mam wysiać, to kolejne będą właśnie kanny. Kanny koniecznie opiłować trzeba. Mam tu przygotowane już kombinerki, pilnik, bo tak najlepiej jest mi. Na takim drobnym źle się opiłowuje nasionko. O takich grubszych ząbkach znacznie lepiej.